Cześć, jak wiecie odchodzę z AGO i dołączam do Virtus Pro. Bardzo chciałbym podziękować organizacji za to, że nauczyła mnie być profesjonalnym graczem i chciałbym również podziękować drużynie za wspaniałą atmosferę i wszystkie osiągnięcia, jakie udało nam się razem zdobyć. Zapraszam Was na krótki filmik, który pokaże Wam, jak wyglądała moja esportowa kariera w AGO. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie turnieje, to ja staram się nie patrzeć na publikę, bo po prostu wiem, że może mnie ona nakręcić w zbyt pozytywnym sensie, że po prostu jakby zacznę się stresować i przez to nie będę grał swojego. Także kiedy przychodzi mecz, wiadomo, że widzę tą publikę, ale po prostu staram się tym nie nakręcać i poczuć się tak, jakby, nie wiem, grał w pomieszczeniu 4x4 i grał po prostu normalnie, tak jak w domu. Moja przygoda z CS-em zaczęła się w 2007 roku, czyli miałem wtedy 9 lat. Była taka sytuacja, że mój brat kupił grę Half-Life i to była gra Half-Life 2, a po prostu jakby dodatkiem do tej gry był Counter-Strike Source, bo to była tak jakby edycja Game of the Year. No i mając 9 lat grałem w Counter-Strike'a Source'a, czyli jakby drugą wersję CS-a. Potem w 2009 roku jakby kupiłem Counter-Strike'a 1.6, co jest dziwne, bo po prostu grałem w nowszą wersję, a potem przerzuciłem się na starszą. W Counter-Strike'a 1.6 grałem od 2012 roku, tam wtedy poznawałem jakichś ludzi, tak, jakieś pierwsze drużyny, no ale to było oczywiście na takim poziomie bardzo amatorskim. Pierwszy boom, takie pierwsza poważniejsza rzecz dopiero nastąpiła w 2017 roku, tak. Wtedy powstało AGO, powstała właśnie drużyna, nasza piątka. Wtedy zaczęły się też jakieś większe pieniądze z tego, powiedzmy takie, kiedy nie potrzebowałem już jakby pieniędzy od rodziców, chociaż tak naprawdę pieniędzy od rodziców nie biorę od klasy drugiej gimnazjum. Zawsze z tego, nawet z takich mniejszych turniejów, gdzie wygrywało się 100-200 zł, potrafiłem jakby sobie z tego radzić, tak, na takie swoje potrzeby, typu, nie wiem, wyjście ze znajomymi, czy nie wiem, pójście na pizzę z dziewczyną. AGO jest może moją pierwszą organizacją taką w pełni profesjonalną, tak? Wcześniej grałem z PHR-em i TAO w drużynie Innet Cox. Można powiedzieć, że byliśmy jakby, może nie profesjonalnymi graczami, ale byliśmy półprofesjonalnymi graczami, bo wydaje mi się, że tak to się powinno nazywać. Ale myślę, że od momentu dołączenia do AGO mogę nazwać się profesjonalnym graczem. Wszystko poszło ku profesjonalizmowi. Po prostu nie musimy się martwić o nic, możemy skupiać się tylko na grze, tak? Po prostu w organizacji są ludzie, którzy załatwiają sprawy logistyczne, którzy jakby dbają o nas. Sebastian Krzepota dba o naszą kondycję fizyczną, tak? Przygotowanie mentalne i myślę, że to jest naprawdę super rzecz. W CS-ie w dzisiejszych czasach strasznie przepadła granica jakby takich umiejętności. Powiedzmy, że każdy potrafi strzelać i detalami, które decydują o tym, kto wygrywa, są właśnie takie rzeczy jak podejmowanie decyzji, jak po prostu dyspozycja dnia. Jeżeli chodzi o emocje przed meczem na drużynę jakby lepszą od siebie, to ja zawsze w głowie mam to, że to oni mają większą presję na sobie, bo jeżeli to oni przegrają, to po prostu spadnie na nich fala hejtu i też będą musieli walczyć sami ze sobą w głowie, a my tak naprawdę nie mamy nic do stracenia. Wraz z biegiem czasu, jakby mojego dojrzewania takiego mentalnego, nauczyłem się zachowywać spokój, bo kiedyś byłem takim człowiekiem, że tak naprawdę zawsze się denerwowałem i zawsze pokazywałem taki wybuch emocji, tak? Teraz naprawdę myślę, że zmieniłem się w tym kierunku na dobre i zawsze staram się uspokajać. Sam ze sobą rozmawiam w myślach i mówię sobie: Michał, uspokój się, spokojnie, ale po prostu kiedy, nie wiem, no, wygramy jakąś bardzo fajną rundę, czy sam ją wygram, to po prostu no, przychodzi wybuch radości, no i to właśnie wszystko się kumuluje i no, powoduje, że taki wulkan wybucha, tak? Nice! Mamy to! Mamy to, kurwa! Tak jest! Zajebiście! Super. Lecimy! Jeżeli chodzi o jakieś właśnie klacze czy o ace'y, to myślę, że największa radość jest wtedy, kiedy jest to w meczu o dużą stawkę, tak? Na scenie, gdzie jest publika, gdzie jakby gra się o większe pieniądze, gdzie gra się też o prestiż.
Myślę, że to naprawdę cię nakręca, kiedy wygrywasz jakąś rundę bardzo trudną na graczy, których oglądasz od dziecka, tak? To myślę, że to jest szczerze, jedno z najwspanialszych uczuć na świecie. Ja staram się nie patrzeć na publikę, bo po prostu wiem, że może mnie ona nakręcić w zbyt pozytywnym sensie, że po prostu jakby zacznę się stresować i przez to nie będę grał swojego. Także kiedy przychodzi mecz, wiadomo, że widzę tą publikę, ale po prostu staram się tym nie nakręcać i poczuć się tak, jakby, nie wiem, grał w pomieszczeniu 4x4 i grał po prostu normalnie, tak jak w domu. Nie wiem, zaczynasz przegrywać 10-0 i nie wiem, ktoś z drużyny przeciwnej zrobi naprawdę bardzo, bardzo fajną akcję i spojrzysz na te trybuny i wiadomo, że oni nie kibicują dla ciebie, tak, no bo to nie ty zrobiłeś tą akcję, czy nie ktoś z twojej drużyny, to automatycznie nakręcasz się w zły sposób, przynajmniej ja tak mam, no i myślę, że to jest też bardzo, bardzo osobista opinia i myślę, że każdy gracz może powiedzieć co innego. To mam taką teorię, że jesteśmy sportowcami i mamy naprawdę wiele turniejów i okazji, żeby się zrehabilitować, tak, za porażki, tak? Ale dostał, kurwa! Jeżeli chodzi o nasze takie słynne comebacki, to jakby ktoś był z nami na tym spiku, to by w ogóle nie uwierzył, że my robimy comeback. Po prostu przegrywamy, nie wiem, 14-4, 15-4 i cały czas jakby staramy się komunikować. Na pewno jest takie motywowanie, no po prostu, nie wiem, no wygrywasz tą jedną, dwie rundy, no i leci komunikat, no dawajcie panowie, no możemy to zrobić, to jeszcze nie jest przegrane. Więc no każdy stara się tego posłuchać i jakby no nikt nie mówi, a już przegraliśmy, już nie ma opcji, no takie coś nie zadziała. No jeżeli ma się zrobić comeback, to tak naprawdę musi w to wierzyć cały skład. Po turniejach, kiedy nie ma nas tydzień, dwa, a nawet jak było w Chinach, to było 2,5 tygodnia, nie ma nas w domu, to wiadomo, że po takiej jakby dawce, nie wiem, CS-a, jakby spędzenia czasu z drużyną, no trzeba też jakoś odreagować, tak? Tym bardziej, że no, jeżeli na przykład nie idzie, czy jakoś nie układają się wyniki, no to wiadomo, że człowiek też nawarstwia się jakby to i bardzo wpływa na nerwowość i tak dalej, więc warto zawsze mieć jakąś odskocznię. Mi pomaga jakby rozmowa z rodzicami, tak, pytają się co tam u mnie, jak tam w drużynie, no i wiadomo, że przed rodzicami zawsze można powiedzieć coś, co się czuje tak naprawdę, no i zawsze właśnie tam wspomogą jakąś radą, czy tam dobrym słowem, więc to naprawdę daje bardzo dużo i bardzo duży komfort, jeżeli chodzi jakby taką regenerację psychiczną. Znaczy, jak mam być szczery, to, że po prostu ludzie przychodzą, nie wiem, po zdjęcia, po autograf jest naprawdę bardzo fajne, bo to jest takie docenienie naszej pracy, tak? No, nie oszukujmy się, że to ludzie robią jakby dużo we sporcie, jeżeli jest oglądalność, to po prostu są turnieje, to po prostu są pieniądze i tak dalej, tak? To wszystko się nakręca. No i to jest bardzo fajne, że po prostu ludzie się tym interesują i nam kibicują. No i nie wiem, mi się to bardzo podoba, no też nie doświadczyłem czegoś takiego, że wychodzę i nagle jest przede mną 1000 fanów, tak, no i każdy chce autograf, no myślę, że to już może być troszeczkę męczące, tak, ale nie doświadczyłem tego, może chciałbym to doświadczyć, ale no nie wiem, na razie to jak jest teraz, to naprawdę bardzo mi się podoba.